Hej, cześć, tu Mateusz z MacMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe, w którym tradycyjnie zobaczę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania na nowy rok numerologiczny, na październik, na jesień oraz na pół roku, więc koniecznie je sprawdzajcie. Ale pamiętajcie, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Byki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was, dla nas ogólna energia na ten czas. O, tutaj jest as buław, to samo co było u baranów i to ciekawe, bo ja na przykład mam ascendent w baranie, a jestem bykiem, więc mam podwójnego asa. I koniecznie sprawdzajcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych również. Co do nas przychodzi, co się pojawia? A tutaj pojawia się z kolei król monet, którego bardzo lubię, zwłaszcza w tej talii. No i na pewno król monet jest reprezentantem trygonu Ziemi, więc to dobrze. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei dwójka buław i wydaje mi się, że tutaj jest sytuacja, w której dużo się dzieje, jesteście obserwowani, ale umiecie to, że tak powiem, wykorzystać. Czyli obserwacje na Wasz temat raczej będą korzystne i pozytywne. Jak Wy się przedstawiacie? Ulala, Wy pokazujecie się jako dwójka kielichów i to nie jest... Wypadła mi w ogóle ta karta, ale to, co chciałem powiedzieć, to nie jest to tylko karta związana z miłością. Chociaż miłość tutaj widzę. Ktoś jest zakochany i rozpiera go lub ją energia i w związku z tym. I czy to chodzi o nową relację, czy już istniejącą? No to zobaczymy, może będzie coś dalej. Rada dla Was. W Radzie jest koło fortuny. Akurat w tej talii nie przepadam za tą kartą, w sensie wizualnie, ale powiedziane jest tak, żeby łapać okazję, żeby korzystać, kuć żelazo póki gorące, pokazać się z jak najlepszej strony i czego raczej nie robić, czego unikać. Unikać ósemki monet, czyli tak przewrotnie, bo wypadałoby się jednak nie przepracowywać, albo robić tak, żeby nie pracować za innych, ale to zaraz, z przełożenia, czwórka kielichów z kolei. I czego tutaj się najwięcej pojawiło? Na pewno monet, na pewno kielichów i z tego co widzę, to byki są napędzane miłością i pozytywnymi emocjami, co myślę, że jest istotne. Z przełożenia czwórka kielichów i wychodzi na to, że pojawia się informacja, pojawia się propozycja i byki zastanawiają się, czy to przyjąć, czy odpowiedzieć, czy odezwać się, bo to też może być tak, że na przykład ktoś Was w internecie zaczepia. Ktoś, kto był dawno niewidziany lub niesłyszany. I zastanawiacie się, do czego to może zaprowadzić, czy warto ulec, że tak powiem, tym zaczepkom. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że otoczenie może być, najbliższe otoczenie dosyć takie rozmarzone i wydaje mi się, że to do byków należy w tym czasie, żeby zaprowadzić porządek, ład i skład i innych motywować oraz popędzać. Może kogoś w Waszym otoczeniu złapała taka jesienna melancholia?
w ogólnej energii jest as buław, który płonie i jest to karta związana z pasją, z motywacją, z energią, z przewodnictwem, również słuchajcie, taką energią seksualną, więc no ewidentnie spełniacie się w tym, na tym tle, na tych płaszczyznach w tym tygodniu. Korzystacie, że tak powiem, ale tutaj też jest właśnie podkreślone, że no, byki zaprowadzają ład i skład. Są pełne takiej pasji, kreatywności i na tej zasadzie, że widzicie, że cała reszta leży, nikomu się nie chce, jest jakaś melancholia, no i wy tak też humorem, podejściem, dobrym nastrojem, swoim, innych nastawiacie, bo to też jest tak, że no to, co z siebie dajecie, to dostajecie i niewątpliwie zarażacie innych optymizmem. Przychodzi do was król buław, a król buław to może być przełożony, przełożona, ktoś, kto jest autorytetem i wyżej od was postawiony, więc w pracy, w szkole ktoś was niewątpliwie obserwuje i widzi, jak wy radzicie sobie z wyzwaniami, a tutaj przede wszystkim będą takie wyzwania interpersonalne i w ogóle związane z innymi. Ktoś patrzy, jak innych motywujecie, jak na innych działacie, jak delegujecie zadania. Tutaj też widzę, że może być w tym tygodniu ważna rozmowa, która była odkładana ostatnio i to też jest najprawdopodobniej związane z jakby odpowiedzią na coś. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje i wiecie, o co mi chodzi. Tutaj też jest tak, że w tym tygodniu byki są obserwowane, ktoś wyciągnie bardzo pozytywne wnioski i będzie w stanie wam coś zaproponować. Albo na przykład dać wam komplement i nawet w pracy. I tu jest powiedziane, żeby taki komplement przyjąć i nie drążyć i nie zastanawiać się. Może mi to mówi specjalnie, po to, żeby mnie zmotywować. Może to nie jest prawda, to co do mnie mówi. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, ale momento. I teraz tak, do przeszłości odchodzi dwójka buław i to jest ważne, dlatego że ta karta mówi o rozdrożu. Więc jeśli byki stanęły ostatnio, czy stoją na rozdrożu i zastanawiają się, czy coś przyjąć, czy raczej zostawić, czy zmienić, czy pozostać w strefie komfortu, to tutaj jest powiedziane, że decyzja będzie podjęta. Również jest tutaj pokazane, że wiadomo, dwójka buław, karta związana z zaznaczaniem granic i patrząc na całość z podkreślaniem swojego miejsca w szeregu, w grupie, w danej relacji. I tutaj byki z taką łatwością pokażą, że do czegoś się nadają, że były nie bez powodu wybrane na dane stanowisko, na przewodniczącego grupy, a może na przewodniczącą kółka, słuchajcie, garncarskiego, to już w zależności, gdzie tam przynależycie, ale tutaj niewątpliwie wasz autorytet zostaje podkreślony i też bym powiedział, że ktoś w waszym otoczeniu może nawet wam o tym nie chce powiedzieć, ale bardzo wymaga czułości, troski, dlatego że ostatnio przybijają go lub ją takie trudy życia codziennego. To może być ktoś bardzo bliski, kto ma poczucie, że ta cegła zawsze spada na mnie. A wy jako że pokazujecie się jak dwójka kielichów, czyli karta miłości i takiej unii, takiej współpracy, jedności, to wy niewątpliwie macie w sobie taką miłość, pozytywną energię, która wspiera innych, która daje innym nadzieję. To jest świetny czas dla przewodników, dla nauczycieli, opiekunów, rodziców. Tutaj też widzę, że niewątpliwie osoby, które są w związkach, bardzo się realizują na tle takim erotyczno-seksualnym i wypadałoby nad tym właśnie popracować. Tutaj też widzę, że jeśli coś przyjmiecie w tym tygodniu, to wyjdziecie na tym bardzo pozytywnie i w ogóle też widzę, że macie nosa do interesów i wiecie, jak i z kim porozmawiać, żeby coś uzyskać. Więc jeśli chcecie kredyt, premię,
miejsce na turnusie rehabilitacyjnym, to jak najbardziej, nawet rada jest taka, koło fortuny. Kuć żelazo póki gorące, próbować, starać się, rozmawiać i też zaufać sobie, bo czasami jest tak, że sobie myślimy, nie nadaje się do tego, nie podołam, to wszystko to jest za dużo i tutaj nie chodzi o autosabotaż, tylko bardziej o takie, powiedzmy, logiczne myślenie. I teraz tak, na początku może być rzeczywiście trudno, na początku może być wyzwaniowo, ale to nie znaczy, że w ogóle nie trzeba w czymś brać udziału. Tutaj też jest pokazane, żeby spróbować swojego szczęścia w grach losowych. I tak życzę Wam wygranych, sobie również, no bo jestem bykiem. Czego nie robić, czego unikać? 8 monet. I to jest ważne, bo jasne, powiedziałem wcześniej, że należy innych wspierać, pomagać, rezonować miłością, pozytywną energią, ale żeby inni tego nie wykorzystywali, bo mogą być w Waszym otoczeniu osoby, które nie to, że są jakieś zimne i wyrachowane, ale mogły się przyzwyczaić do tego, że przy minimalnej pracy, przy minimalnym wysiłku mają duże rezultaty, bo Wy jesteście gdzieś obok. Albo na przykład są przyzwyczajone do tego, że mogą popełniać błędy, dlatego że Wy zawsze wybaczycie. Albo będziecie wyrozumiali. I czegoś takiego wypadałoby unikać, czyli nie pracować za innych, nie brać na swoje barki odpowiedzialności za jakieś niepowodzenia, albo w ogóle nie brać na swoje barki odpowiedzialności za powodzenia, czyli jestem przewodniczącym w jakiejś grupie i powiedzmy, mamy jakiś projekt, więc ja wszystko zrobię, żeby cała grupa na tym zyskała i żeby był sukces. I to nawet może być o te koła zainteresowań. Tutaj ma się wszystko, że tak powiem, porówno rozkładać. I jeszcze jedna rzecz. Jeśli czujecie, że coś Wam się należy, to w tym tygodniu należy się o to ubiegać i porozmawiać, bo łatwiej będzie Wam się dogadać z przełożonymi czy osobami, od których dużo zależy. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są już czytania na nowy rok numerologiczny, na październik, na jesień oraz na pół roku. Ja je gdzieś tutaj podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.